Na krzywy ryj część druga, czyli wracamy do wektorów, ale już wam pokażę na konkretne rzeczy. Mój znajomy ma firmę, która wycina właśnie laserowo frezarki i te sprawy. Mogę wam dać link w opisie, bo fajne rzeczy robię, możecie sobie skorzystać z jego usług. I poprawię wam projekt takiej kratki wentylacyjnej. To jak mamy dziurę w ścianie, możemy przykryć czymś takim ładnym, nieładnym, to już nie mi oceniać, są różne wzory. Ale im bardziej skomplikowane wzory, tym mogą się podziać różne rzeczy. Jesteśmy widzicie mój ekran, wszystko widać, jest ok. I zobaczcie na widoku outline, jak tu mamy nasrane tych punktów, gdzie tak naprawdę, no widać, że tutaj coś nie tak poszło. Nie tyle poprawię ten projekt, w sensie pousuwam te niepotrzebne punkty, tylko poprawię go jeszcze w sensie wizualnym, żeby był lepszy odbiór. Pokażę wam, jak uzyskać taki czysty widok. Patrzcie, ile tu mamy punktów, a ile tu mamy punktów. Ja sobie to przetestowałem wcześniej, żeby zobaczyć, ile mniej więcej to zajmie, więc do dzieła. To jest obiekt niewyśrodkowany. Wyśrodkujmy sobie go do artboardu, czyli do tego miejsca, na którym pracujemy. I możemy to w ten sposób zrobić, nawet jeszcze prościej, że wejdziemy sobie, dojdziemy do tego midpointu, poszukamy midpoint w ten sposób. Na kilka sposobów można to zrobić, ja teraz kombinuję niepotrzebnie może. Więc weźmiemy sobie guida, wyśrodkujemy, guida pionowego, wyśrodkujemy i teraz wytniemy sobie ten fragmencik, zaznaczymy sobie tu nowy, powiedzmy, element, taki kwadrat, który powinien nam tylko 1/4 wyciąć i klikamy sobie na przykład, zaznaczając te obiekty, tylko musimy odznaczyć nasze prowadnice, zaznaczamy te obiekty i klikamy, to jest akurat intersect, czyli to, co gdzieś tam nam się nachodzi, nam tylko zostaje. I mamy ten obiekt do naprawy. Na outline widzicie, jak to wygląda. I jak już wcześniej mówiłem, ja sobie lubię pracować nie tyle na outline widoku, tylko na widoku normalnym podglądzie i będziemy sobie stawiać nasze krzywe na czerwono. Jak to szybko zrobić, to już zademonstruję. Zaczniemy sobie od środeczka. I patrzcie, stawiamy pentulem tak naprawdę tylko punkty wierzchołki. Wierzchołki, wszystkie, które tu mamy, jakiś jeden wierzchołek, tu i lecimy tak z całym obiektem. Te zewnętrzne też zaraz pokażę, jak to zrobić. W zasadzie samo przeprojektowanie mniej trwa chyba niż scalanie, ale też odkryłem w zasadzie niedawno funkcję, która pomaga scalić takie obiekty, gdy mają kilka punktów w jednym miejscu. No widzicie, takie będziemy rzeczy naprawiać, modyfikować, bo to jest zbędne i prawdopodobnie nawet przy takim rozmiarze, w jakim ten element jest, on nie zostaje wycięty, tylko zostaje przytopiona ta krawędź i nie widać tego w finalnym projekcie. Tu jak mamy takie właśnie szarpnięcia, tego też nie widać, bo jak mi to ziomek mówił, to wszystko się zlewa. O, przepraszam, zewnętrzne na razie nie ruszam. To się wszystko zlewa, stapia się przy cięciu laserem, ale taki projekt wycykany, uproszczony, na pewno to też będziemy testować, ale prawdopodobnie będzie się szybciej wycinał w takiej maszynie. Zrobimy testy. Kiedyś jak będziecie chcieli, wpadnę na niego na firmę, pokażę wam, jak działa laser. Pokażę wam, jak działa frezarka, pokażę wam, jak działa ploter, na którym się robi wzory na koszulki, czy litery jakieś na ścianę, na jakieś elementy. Lecimy teraz te zewnętrzne łuki. Tutaj widzicie, też mamy załamanie, ale prawdopodobnie będzie to lepiej wyglądało bez tego załamania. Tutaj też jakiś jest rożek taki, to olewamy to i lecimy proste linie. Kolejne punkciki. Oczywiście nie trzeba mieć tabletu, żeby pracować z pentulem. Mi jest po prostu wygodniej sobie stawiać długopisem te elementy. I jakoś tak się przyzwyczaiłem. Też sprawdzam różne układy. Ostatnio miałem inaczej monitory ułożone i jak to zwykle bywa, jak zima nadchodzi, muszę coś pozmieniać, żeby coś świeżości nabrać, żeby nie złapać jakiejś deprechy zimowej. Dobra, i teraz patrzcie, zmieniamy narzędzie z Pen Tool na Anchor Point Tool i
Tu jest cała magia. Mamy wszędzie wierzchołki i teraz najeżdżając Anchor Point Toolem możemy chwycić za całą krzywą, za linię prostą między dwoma punktami i tworzą nam się kontrolki na obu punktach. Nie potrzebujemy linii pośredniej, żeby wykonać łuk, tylko wystarczą nam te wierzchołki tak naprawdę, żeby większość kształtów stworzyć. Możemy sobie później jeszcze zrobimy cieńszą tą linię i będziemy widzieć lepiej, czy nam trafia, czy nie. A przez to, że w ten sposób to robimy i trzymamy ten anchor point, on nam przyciąga do elementu, który mamy tej krawędzi pod spodem, więc ja czuję, naciągając te linie, że już jest wszystko ok, gdzieś tam doszedłem do miejsca, w którym te linie się spotykają. Możemy oczywiście na widoku outline pracować, wtedy jeszcze precyzyjnie możemy to robić, ale to jest szybka akcja, żeby wam pokazać, jak bardzo niepotrzebne są jakieś nie wiadomo jakie narzędzia. I zaraz wam jeszcze pokażę ciekawostkę, bo znajomy mówi, szkoda twojego czasu na przerabianie takich projektów, na wyczyszczenie tego. Ja to wrzucę do jakiegoś AI. I uwaga, to jest wynik pracy z AI. Typu narzędzie, uprość mi kształt SVG, czy jakiś wektorowy kształt, nie wiem jaki plik zapakował, ale tak to zadziałało. Także widzicie, z jakiejś przyczyny jeszcze AI sobie nie do końca radzi z takimi obliczeniami wektorowymi. Szybka akcja, widzicie, to nie jest jakieś problematyczne wielce. Jak są łuki tego typu, że fala trzeba zrobić, no to mamy kontrolę nad osobnymi, nie mogę trafić, nad osobnymi elementami, tymi kontrolkami. Nie wiem, czemu tu nie mogę chwycić teraz. Jak to chwycimy, to widzicie, że możemy kontrolować, czy to jest łuk, czy to jest fala i dopasowywać nasze krzywe. Bardzo szybko, bardzo prosto. O, tu mamy taki przypadek, że tutaj idzie po takiej fali, więc przeciągamy sobie tutaj i tym anchor pointem wyciągamy na nowo. Jeśli to narzędzie nie zadziała, no to możemy korzystać też z białej myszki i tutaj już wszystkie te elementy sobie ponaciągać już po samym wykonaniu tych krzywek. Jest masę sposobów, żeby tego używać. Nie mówię, że mój jest idealny, jak zwykle, ale działa. I to jest najważniejsze. I lecimy dalej. Znowu anchor point i ekspresem. Co się będziemy... Tutaj jest ok. Tu mamy jeszcze krzywą. Tu mamy tą falę. O, teraz chwyciło elegancko. Też nie ukrywam, nie ogarniam czasem tych zachowań tego ilustratora, tych wszystkich programów. Różne rzeczy czasem się dzieją, gliczują. Coś czasem na klawiaturze się kliknie, nawet się nie zauważyło. I trzeba szukać po internetach i jak to wyłączyć, jak to wygląda. Teraz zauważcie, że tutaj mamy ten punkt, który będzie tutaj przechodził na ten sam obiekt odbity w lustrze i dobrze jest, jak nie chcemy, żeby to miało wierzchołku ostrego w ten sposób, to możemy zawsze pamiętać, że w płaszczyźnie poziomej, jak będzie ten anchor point, z shiftem, jak trzymam shift, to mi przyciąga do 45 stopni i 90 na minusie, na plusie i nam z tego wyjdzie ładny kształt obły, a nie taki ścięty, który może zwracać uwagę na to, że to jest odbite w lustrze. Tutaj widzicie, też mamy coś tego typu, że nie jest to prosty łuk, więc musimy ponaciągać te anchor pointy w takim kierunku, tu też do poziomu damy, żeby nam ten łuk chwycił, żeby wyglądał jak najbardziej zbliżony do tego, co powiedzmy jest w oryginalnym projekcie. Tutaj mieliśmy, co my tu mieliśmy? Aha, tu mieliśmy wygięcie w tę stronę, tych dwóch takie wybrzuszenia. Prawdopodobnie to też jest na tyle małe, że tego nie będzie widać, ale jak już jest w oryginale, to zróbmy. No i kolejne łuki. Tutaj mamy, widzicie, wybrzuszenie i tu możemy pociągnąć bardziej, żeby nam się to schodziło. Tu nam się rozeszło za bardzo. Ok. Tak. I to samo tu. Chwytamy za środek najlepiej, a później tymi anchor pointami sobie dopasowujemy głębokość tych wcięć i wszystkiego, co potrzeba. Dobra, i zobaczcie, nie wiem ile minęło od nagrania, nie wiem gdzie tutaj jest licznik, 13 minut. 13 minut mi zajęło stworzenie 1/4 tego elementu. Zabieramy sobie go spod spodu i odbijamy sobie go w lustrze. Są różne sposoby odbicia w lustrze w Illustratorze. Ja korzystam ze standardowego Reflect, czy jak to się tam nazywa, Flip Horizontally i Vertically. Zaznaczam sobie wszystko teraz i znowu odbijam to w lustrze.
O tyle jest problem przy takim scalaniu i to jest właśnie coś, co mnie wkurza w Illustratorze, że nie zawsze linie i punkty, które na sobie leżą, po prostu usuną nam te pośrednie linie. Żeby tego uniknąć, żeby to naprawić, żeby to była jedna płaszczyzna, ja sobie robię to w ten sposób. Tu możemy przejść na Outline View. Widzicie, to jest wszystko na jednym leży, a mimo wszystko nam tego nie scaliło. To są dwa różne obiekty, czy tam 4. Ja sobie znowu wchodzę w Pen Tool, klikam pomiędzy dwa punkty, które chcę rozciąć i klikam Delete i usuwam. Tu mamy podwójne, więc klikam jeszcze raz pomiędzy i Delete. I teraz mamy te dwa punkty, które też są na sobie, ale widzicie, one są rozłączone, więc możemy je złączyć. Ctrl-Alt-J, Ctrl-Alt-J, scalamy je, powiedzmy, chyba nie scaliło wtedy i dajemy Unit. Jest, i mamy jeden punkt. Zaraz wam na kolejnych pokażę, jak to działa. W zasadzie ten punkt pośredni w ogóle nam nie jest potrzebny, więc możemy go usunąć. Lecimy dalej, powiedzmy tu w głąb wejdźmy i poprawiam znowu Pen Tool, Delete, Pen Tool, Delete i znów mamy te wierzchołki mamy nie osobno i ten wierzchołek mamy osobno, więc sobie scalamy tym narzędziem tutaj Join i teraz Ctrl-Alt-J. To jest funkcja Average, ona mieści się w Object Path Average, Ctrl-Alt-J. Tutaj wybieramy opcję Both i scalamy. I teraz powinien być jeden wierzchołek, tak jest. Czyli Ctrl-Alt-J, Both, scalamy Merge Toolem. No patrzcie, tu nam się rozeszły te boki, czyli tu nie trafiłem. Więc jeszcze mamy szansę, żeby to przesunąć. Mamy szansę. Powinniśmy mieć, tak. O, przyciągnęło nam. I lecimy dalej. Znów tutaj rozłączamy, rozcinamy ten obiekt. Jak macie inny patent na to, to bardzo przygarnę chętnie. Bardzo chętnie przygarnę patent na scalanie obiektów, jeśli są w ten sposób zrobione. Dobra, to całą tą stronę usunę i jeszcze raz klonuję to, co już sobie zrobiłem i zajmiemy się tylko pionową linią. Czyli klonujemy, przeciągamy z Altem, to wtedy obiekt się klonuje. Jak chwytamy coś, trzymamy Alt na klawiaturze, no to nam się robi kopia tego. Jeśli przeciągniemy, no widzicie, znowu nie dopasowałem idealnie. Czasem właśnie te guideliny, te przyciągania, smart snapy, one tak działają jak działają. Jeszcze tego nie rozgryzłem, więc czasem idę naokoło. I znów zaznaczamy sobie, żeby wiedzieć, że trafiamy w tym pen toolem. Klikamy na ścieżkę. Znów jeszcze raz musimy zaznaczyć. Klikamy. Usuwamy i będziemy te punkty scalać. Najpierw pousuwam wszystko, żeby było już zrobione. Będziemy scalać w jeden obiekt za momencik. Niby prosta sprawa, ale troszkę się trzeba nababrać. Tylko widzicie, samo wzorowanie wzoru trwa chyba mniej niż scalanie tego obiektu. I bardzo bym chciał, żeby Illustrator kiedyś stworzył funkcje podobne do Blendera. Tu zaznaczyłem po prostu ten punkt i te punkty i usunąłem, bo już był pośredni punkt. Nie zauważyłem go wcześniej. Żeby można było usunąć, scalać obiekty jeden do drugiego, pierwszy punkt do drugiego, drugi do pierwszego. Fajne opcje ma Blender. Jeśli będziemy kiedyś robić z Blendera jakieś filmiki, pokażę wam, może będę pamiętać, o co mi chodzi z tą pracą na punktach, na liniach. O, patrzcie, tu nam się scaliło, dobra. I teraz tak naprawdę te punkty Ctrl-Alt-J, Both i scalamy. Ctrl-Alt-J, Both, scalamy. Ctrl-Alt-J. Co tu mamy? A tu już jest jeden punkt. Tu mamy dwa punkty. Ctrl-Alt-J. Scalamy. O, być może nie trzeba klikać samych punktów, tylko że ten obiekt. Tak, chyba tak. Patrzcie. Cały czas człowiek się uczy, nawet nagrywając, ucząc innych, jak się coś robi. Czyli zaznaczamy cały obiekt i go scalamy. O, widzicie, chyba jednak nie do końca to zadziała. Aha, Ctrl-Alt-J muszę dać. I teraz, jeśli mamy to połączone i użyjemy scalenia, to nam to działa. No widzicie, nie ma tego złego, nie? I tu też ten pośredni punkt usuniemy, ale jedziemy Ctrl-Alt-J, Ctrl-Alt-J, zaznaczamy cały obiekt, scalamy i ten punkt usuwamy nie deletem, bo deletem usuwamy pośrednią linię, tylko usuwamy narzędziem Remove Selected Anchor Point lub właśnie tym
delete anchor point w penie. I powinno być już to zrobione. I zobaczmy, jak to wygląda. Tu mamy kształt, zobaczymy, jak nadamy kolor. Widzicie, jak nadaliśmy kolor, to nam się wszystko rozpieprzyło. A być może tu jeszcze... Nie, jest ok. Jest rozpieprzone, jeśli nadaliśmy kolor, ale widzimy, że ten kształt mamy. I znów nam przychodzi Pathfinder, robimy exclude i nam wszystko wycina, tak jakby z głównego kształtu, wycina nam wszystkie elementy, które na tym mieliśmy. I tym sposobem mamy ładnie zrobione anchor pointy do tego elementu. Nie mamy żadnych pośrednich niepotrzebnych. No tu jest troszkę nasrane, ale tak było w projekcie. Niepotrzebnie w zasadzie to zrobiliśmy. Możemy to jeszcze bardziej uprościć, ale to już zostawiam wam do waszych projektów szczegóły. Ja wam pokazałem, jak to zrobić, jak to się da zrobić i w jaki sposób ja pracuję. Tyle w temacie. Lubię wektory, lubię pracować na wektorach i będziemy testować, czy to się szybciej wytnie, czy no wolniej na pewno nie, ale być może się szybciej wytnie i na pewno będzie ładniej, jeśli chodzi o te mikro jakieś ubytki, które tam widzieliście na projekcie. Strzałeczka, na razie.